Serdecznie zapraszam do odcinka 9 playlisty Jak to działa pod tytułem Ten Pan płaci. W poprzednim odcinku 8 Historyczne dylematy opowiedziałem o mojej wizji postrzegania rzeczywistości. W tym odcinku przedstawię moje spostrzeżenia dotyczące inflacji. Światem gospodarki rządzi uniwersalna zasada równowagi albo inaczej balansu. Zasada ta odnosi się praktycznie do wszystkiego, co nas otacza, w tym również człowieka. Jeżeli zostanie zachwiana równowaga gospodarcza, występujące kłopoty dotyczą zawsze tylko przeciętnych obywateli, czyli za błędy, niekompetencje czy manipulacje elit rządzących i bankierskich płacą zawsze najbiedniejsi obywatele. Jeżeli została wytworzona pewna masa towarów i ludzie dokonują zakupów, to pomiędzy cenami towarów a możliwościami zakupowymi obywateli powinna istnieć również równowaga. Dla uproszczenia nazwijmy masę towarową, czyli ilość wyprodukowanych artykułów i usług, towarami rynkowymi, a możliwości zakupowe obywateli pieniędzmi obywateli. I przyjrzyjmy się 3 typowym sytuacjom rynkowym, które zawsze mogą i występują w gospodarkach wszystkich państw na świecie. Rysunek 1. Pieniędzy obywateli jest tyle samo, co towarów rynkowych. Jest to równowaga rynkowa, sytuacja idealna, zdrowa gospodarka. Szale wagi są na równym poziomie. Nazwijmy go zerowym. Panuje idealny balans. W rzeczywistości taki stan występuje tylko chwilowo i chociaż zarówno ilość towarów, jak i płace zmieniają się, ale wszystko oscyluje blisko stanu zerowego. Rysunek numer 2. Pieniędzy obywateli jest więcej niż towarów rynkowych. Zachwiany jest balans, zła sytuacja gospodarcza. Szala wagi przechylona na stronę pieniędzy obywateli, których jest więcej niż oferowanych do zakupu towarów. Jest to stan typowej inflacji, w efekcie której rosną ceny, a z nimi pauperyzacja najbiedniejszej grupy społeczeństwa. Rysunek 3. Pieniędzy obywateli jest mniej niż towarów rynkowych. Zachwiany jest balans. Zła sytuacja gospodarcza, szala wagi przechylona na stronę towarów rynkowych, których jest więcej niż pieniędzy obywateli. Następuje zalewanie rynku towarami, na przykład ukraińskim zbożem i towarami spożywczymi. Normalnie wywołuje to spadek cen, ale również wzrost bezrobocia w związku z koniecznością ograniczenia produkcji. Z tych 3 sytuacji tylko ta pierwsza jest korzystną dla naszego kraju. Utrzymywanie równowagi gospodarczej przyczynia się do stabilizacji, bogacenia się społeczeństwa oraz jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego obywateli. Niestety w naszym małym imperium mamy do czynienia w ostatnich latach tylko z przypadkiem 2. i 3, bez żadnych perspektyw na rychłą poprawę. Wyjaśnię to bardziej szczegółowo. Przypadek 2, czyli inflacja. Na początek postawmy pytanie, dlaczego jesteśmy coraz biedniejsi, czyli dlaczego postępuje pauperyzacja społeczeństwa? Dla wyjaśnienia, pauperyzacja pochodzi od angielskiego słowa pauper, czyli biedak. Co to znaczy biedniejemy? Najprościej mówiąc jest to stan, kiedy nie wystarcza nam na zakup towarów, które wcześniej mogliśmy kupić. Taki stan spowodowany jest głównie inflacją, a więc im wyższa inflacja, tym gorzej dla naszych kieszeni. Skutkiem inflacji jest wzrost cen, a przyczyną jest nadmierna ilość pieniądza na rynku. Proszę nie wierzyć w żadne bajeczki dla naiwnych, serwowane przez rządowych pseudoekonomistów, twierdzących, że inflacja jest wywołana wzrostem cen.
Takie twierdzenia to nic innego jak odwracanie kota ogonem. Inflacja jest wynikiem np. rozdawnictwa plus czy dodruku pieniądza, a więc mówiąc ogólnie zwiększeniem ilości pieniądza w naszych kieszeniach, bez odpowiedniego wzrostu produkcji i usług. To ceny są spowodowane inflacją, a nie odwrotnie. Inaczej mówiąc, na początku musi wystąpić inflacja, a dopiero po niej występuje wzrost cen. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, bo ktoś dociekliwy może zadać pytanie: skoro my, obywatele, biedniejemy, to kto się bogaci? Przecież w naszej rzeczywistości musi istnieć równowaga. Jak jednemu ubywa, to drugiemu przybywa. Osoba rozumująca w taki sposób ma absolutną rację. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie możliwie najprościej. Jeżeli z powodu wzrostu inflacji rosną ceny, to my, obywatele, musimy więcej pieniędzy płacić za towary i usługi sklepom i firmom usługowym. Sklepy i firmy, otrzymując więcej pieniędzy, automatycznie muszą płacić większe podatki, gdyż wzrasta ich dochód. A gdzie te większe podatki wpływają? Niestety nie do naszych kieszeni, ale do skarbu państwa. Czyli tym, co się bogaci, jest rząd i to on najwięcej korzysta z wysokiej inflacji. Co więcej, to on jest bezpośrednio zainteresowany w wywoływaniu procesu inflacji. Tak naprawdę mała inflacja niezbyt go interesuje, za to wysoka inflacja to Eldorado dla rządu. To ekipa rządowa na czele z premierem rządu, w asyście naczelnika i we współpracy z prezesami banków rzekomo narodowych dokonuje manipulacji finansowych wbrew logice ekonomicznej, którą powinni użyć w celu obrony interesów obywateli. Marionetki dokonują podziału zysków w grupie upartyjnionych polityków i stoi za nimi prawo, które ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, a działa tylko jako świeca dymna ukrywająca proceder okradania własnych obywateli. Niestety, ta podła polityka wywoływania inflacji stosowana jest od wielu lat w różnych krajach i nasze małe imperium nie jest żadnym wyjątkiem. Na tym zakończę odcinek 9, w którym opowiedziałem o jednym z najważniejszych praw dotyczących nie tylko natury. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 10 pod tytułem Ta pani płaci.